Jesteśmy przed najwyższą wydmą w całych Emiratach Arabskich. Jak się nazywa, Piotr? Tal Mireb albo Tal Morib, co oznacza czerwona wydma. O, faktycznie ma taki odcień czerwony, chociaż bardziej pomarańczowy. Przed Wami panorama Abu Dhabi, stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Jak widać, i tu nie brakuje wieżowców. Dodatkowo dziś jest bardzo gorąco. Temperatura dochodzi do 40 stopni Celsjusza. A tutaj przed Wami Qasr Al Hosn, czyli najstarszy budynek w Abu Dhabi, fort. Legenda głosi, że tutaj urodził się sam szejk Zayed. A może to nie legenda, tylko fakt historyczny, sam za dobrze nie wiem. Tada! Oto wnętrze Qasr Al Hosn, czyli fortu Abu Dhabi, najstarszego jego budynku. Ja już tu miałem być z mamunią 13 lat temu, wiecie, ale wtedy taksówkarz nie znał w ogóle tego miejsca, no i nie zwiedziliśmy. Dopiero z Małgosią po latach udało mi się odwiedzić to cudowne miejsce, tętniące historią. Jesteśmy w Jubail Mangrove Park. To kolejne miejsce, gdzie można oglądać formacje namozynowe. Dużo ładniejsze i ciekawsze niż to poprzednie. Zobaczcie, tak wyglądają namozy. Jesteśmy w mieścinie, która nazywa się Liwa. To już za zwrotnikiem Raka, czyli daleko na południe od Abu Dhabi, w głąb kraju. Tak naprawdę nieopodal granicy z Arabią Saudyjską. To naturalna oaza. Obecność tutaj punktów gruntowych sprawiła, że ludzie zaczęli się osiedlać i tak powstała Liwa. 13 lat temu byłem tu z mamą na święcie daktyli. No tu oczywiście uprawia się farmie daktylowej. Park miejski, który nazywa się Liwa Oasis. No i palmy daktylowe. Wkrótce będą dojrzewać daktyle gdzieś na przełomie może czerwca, lipca, czy za jakiś miesiąc od teraz. I takie woreczki służą do zbierania owoców, żeby nie spadały na ziemię, żeby wiatr ich nie zwiewał, tylko od razu spadają sobie do woreczka. Także rozwiązanie jak najbardziej praktyczne.
Jesteśmy przed najwyższą wydmą w całych Emiratach Arabskich. Jak się nazywa, Piotr? Tal Mireb albo Tal Morib, co oznacza czerwona wydma. O, faktycznie ma taki odcień czerwony i już bardziej pomarańczowy. Wchodzimy na górę? No nie. O, Piotr jednak idzie. Kurczę, faktycznie wysoka. Wow. Przed wami ogrody pałacowe Qasr Al-Watan. Oczywiście dominuje tu palma daktylowa. Gdy byłem tu 13 lat temu, to miejsce nie było nawet w budowie. Przed wami Qasr Al-Watan, czyli pałac, w którym urzęduje prezydent, wiceprezydent Zjednoczonych Emiratów Arabskich oraz szejk Abu Dhabi. Co prawda oni tu nie mieszkają, to miejsce takie reprezentacyjne, w którym przyjmują gości z zagranicy i tak dalej. Jest to potężny gmach, który zajmuje powierzchnię 53 boisk futbolowych, 380 000 metrów kwadratowych. Zbudowano go m.in. z granitu, a budowa trwała 10 lat między 2010 a 2017 rokiem. Zwiedzaliśmy Louvre, ale nie Louvre w Paryżu, a Louvre w Abu Dhabi, ponieważ Abu Dhabi ma tu umowę z Francuzami, mogą używać nazwy Louvre. Przed wami słynny obraz Quentina Matsisa pod tytułem Bankier z żoną. Normalnie można go oglądać w Louvre, ale obecnie znajduje się w Louvre w Abu Dhabi. Matsis to był ten flamandzki malarz, który założył szkołę antwerpską. But like this one is accepted. Yeah, no, Normal. Yes. Okay. Jesteśmy w meczecie Szejka Zajeda w Abu Dhabi. To bez wątpienia jeden z najwspanialszych meczetów świata i jeden z największych. Jest on również dostępny dla turystów niemuzułmańskich do zwiedzania wewnątrz. Niestety panują tu spore restrykcje, jeśli chodzi
o fotografowanie. Jesteśmy wewnątrz wielkiego meczetu Szejka Zajeda w Abu Dhabi. Tak jak mówiłem, jest to jeden z najwspanialszych meczetów świata i nie byłem daleki od prawdy. Jest również wewnątrz piękny i pięknie dekorowany. Dywan jest największym na świecie ręcznie tkanym dywanem, a żyrandol mierzy 15 metrów wysokości i jest stworzony z kryształów Swarowskiego, a kosztuje bagatela 30 milionów dirhamów, czyli jakieś 7 milionów dolarów. Teraz muezyn wzywa na ostatnią, piątą już dziś modlitwę. Najwidoczniej mamy zachód słońca. Zazwyczaj nocujemy w hotelach 4- i 5-gwiazdkowych, tak w granicach 30 do 100 dolarów za noc. Dzisiaj jednak zrobiliśmy wyjątek i zdecydowaliśmy się na noc w hotelu Emirates Palace za około 400 dolarów, czyli 1700 zł. Non-stop widzę jakiegoś biegacza. No, ale jest to i tak nie najwyższa cena jak na ten standard, te warunki. Hotel jest naprawdę luksusowy, ma ponad kilometr prywatnej plaży tuż nad Zatoką Perską. A teraz można podziwiać zachód słońca. Daję do wody. Jesteśmy na prywatnej plaży w Emirates Palace, które ma ponad kilometr długości. Zobaczcie, tak prezentuje się ten jedyny 6-gwiazdkowy hotel świata, Magic Hour, czyli tuż przed zachodem słońca. Prawda, że piękny, że wspaniały, a w tle wieżowce Abu Dhabi.